Cześć, to Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj nauczycie się najbardziej praktycznych fraz, których używamy, kiedy rozmawiamy przez telefon po polsku. Zanim zaczniemy, chcę podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dziękuję bardzo. Jeśli moje filmiki są dla Ciebie przydatne, to proszę o wsparcie mojego kanału przez link w opisie tego filmu. Pamiętajcie też, że możecie uczyć się polskiego nie tylko tutaj na YouTubie, ale też w mojej szkole języka polskiego online. Będziecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami, które oczywiście sama wybieram, więc wiem, że będziecie w dobrych rękach. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie, a ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. No dobrze, zaczynamy lekcję o rozmowach przez telefon po polsku. Jeśli dzwoni do mnie telefon i ja chcę rozmawiać z tą osobą, to co ja robię? Ja odbieram telefon. Odbieram telefon i co mówię? Mówię halo albo słucham. Czasami ludzie mówią też tak słucham, ale chyba najczęściej mówimy po prostu halo. Czasami, kiedy dzwoni do mnie ktoś bliski, bo oczywiście teraz widzimy, kto dzwoni, to ja mówię halo, cześć, albo halo, cześć Aniu. Oczywiście to jest w sytuacji, kiedy ja kogoś znam. Mogę też powiedzieć halo, dzień dobry, albo halo, dzień dobry Pani Agnieszko, halo, dzień dobry Panie Michale. Ale oczywiście możecie po prostu powiedzieć tylko halo albo słucham. Jeśli dzwoni do Was jakiś nieznany numer, to kulturalnie jest przedstawić się, to znaczy powiedzieć, jak macie na imię i nazwisko, kiedy odbieracie telefon. Jak możemy to powiedzieć? Na przykład Anna Kowalska, słucham, albo mówi Anna Kowalska, słucham. A jeśli Wy dzwonicie do kogoś, to możecie przedstawić się tak. Możecie powiedzieć dzień dobry, Anna Kowalska z tej strony, albo dzień dobry, z tej strony Anna Kowalska. Druga opcja, dzień dobry, mówi Anna Kowalska, albo dzień dobry, tu Anna Kowalska. Ta ostatnia opcja ze słowem tu jest najmniej oficjalna. Ale są też sytuacje, że dzwonicie z innego numeru do kogoś, kogo znacie. Wtedy możecie powiedzieć cześć, tu Ania. Cześć, mówi Ania. Cześć, Ania z tej strony. Możecie dodać też nazwisko, bo być może ta osoba zna nie tylko jedną Anię. Uwaga! Jeśli piszecie do kogoś SMS-a pierwszy raz, to piszemy na przykład dzień dobry, z tej strony Anna Kowalska. Albo dzień dobry, tu Anna Kowalska. Oczywiście w sytuacjach, gdzie kogoś dobrze znacie, wtedy zamiast dzień dobry piszemy cześć. Dlaczego o tym mówię? Bo czasami dostawałam od moich uczniów SMS-y. Na przykład to był SMS
Cześć Dorota, jestem Carlos. Nie, tak po polsku nie piszemy, bo to sugeruje, że ja nie znam tej osoby. Więc jeśli ja widzę, cześć Dorota, jestem Carlos, ja mówię, o cześć, jestem Dorota, miło mi. Nie. W tej sytuacji, jeśli kogoś już znacie, ale piszecie do tej osoby pierwszy raz, piszecie cześć Dorota, tu Carlos. Cześć Dorota, Carlos z tej strony albo z tej strony Carlos. Mamy też taką sytuację, gdzie to ktoś może zapytać Was o nazwisko w taki trochę nietypowy sposób. Na przykład dzwonicie do lekarza i chcecie umówić się na wizytę. Wtedy możecie usłyszeć pytanie: Pani godność, Pana godność, albo jak Pani godność, jak Pana godność. To jest po prostu pytanie o Wasze nazwisko albo imię i nazwisko. Godność po angielsku to znaczy dignity. To jest trochę dziwne, że tak mówimy, ale tak jest. Więc kiedy usłyszycie pytanie Pani godność albo Pana godność, to po prostu mówicie swoje imię i nazwisko albo nazwisko. Oczywiście też ktoś może po prostu zapytać, jak się Pan nazywa, jak się Pani nazywa, albo jak Pani nazwisko, jak Pana nazwisko, albo po prostu nawet nazwisko. Wtedy myślę, że to jest łatwe do zrozumienia, ale to Pani godność, Pana godność. Wiem, że kilka osób, które uczyłam polskiego, miały problem, żeby zrozumieć, o co chodzi. Wy już wiecie. Następna sytuacja. Macie numer do jakiejś osoby, dzwonicie do niej, ona mówi halo, ale nie jesteście pewni, czy na pewno rozmawiacie z tą konkretną osobą. Jak zapytać? Możecie zapytać: Dzień dobry, czy rozmawiam z Panią Anną Kowalską? Albo Dzień dobry, czy rozmawiam z Panem Adamem Kowalskim? Tutaj oczywiście mamy narzędnik z Anną Kowalską, z Adamem Kowalskim. Nie wiesz, co to znaczy narzędnik? Chcesz znać polską gramatykę i mówić po polsku dobrze, poprawnie? W takiej sytuacji zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie. W tej sytuacji najlepiej będzie, jeśli najpierw Wy się przedstawicie, więc na przykład jeśli powiecie: Dzień dobry, mówi Marta Nowak, czy rozmawiam z Panią Anną Kowalską? Wtedy to jest bardzo eleganckie i kulturalne. A co jeśli ktoś do mnie dzwonił, ale ja nie mogłam odebrać? Ja wtedy oddzwaniam, czyli dzwonię jeszcze raz do tej osoby. I co mówię? Oficjalnie mogę powiedzieć: Dzień dobry, Marta Kowalska z tej strony. Miałam nieodebrane połączenie z tego numeru. Oddzwaniam. Albo po prostu powiedzieć: Dzień dobry, Marta Kowalska, oddzwaniam. Możecie też powiedzieć: Dzień dobry, mówi Marta Kowalska, dzwonił Pan do mnie. Albo dzwoniła Pani do mnie. A w sytuacji nieformalnej, jeśli wiem, kto dzwonił, jeśli znam dobrze tę osobę,
mogę powiedzieć: halo, cześć, dzwoniłeś? Oddzwaniam. Dzwoniłeś? Mówimy do mężczyzny, a do kobiety mówimy dzwoniłaś. Albo możemy po prostu powiedzieć: halo, dzwoniłaś? Dzwoniłeś? Jeśli nie możecie rozmawiać, możecie też odebrać telefon i powiedzieć: halo, nie mogę rozmawiać, oddzwonię za chwilę, albo za 5 minut, za godzinę. Oddzwonię do ciebie, możemy dodać w sytuacji nieformalnej, oddzwonię do pani, oddzwonię do pana w sytuacji formalnej. No i czasami rozmawiamy przez telefon i są jakieś problemy techniczne, albo jest po prostu bardzo głośno. Co możemy powiedzieć? Możecie powiedzieć formalnie: przepraszam, może pan powtórzyć? Może pani powtórzyć? Nie usłyszałam. Albo halo, nie słyszę, proszę powtórzyć. Możecie też powiedzieć: halo, coś przerywa, nie słyszę pani, albo nie słyszę pana, proszę powtórzyć. Coś przerywa, to znaczy, że ja słyszę, tak, że po prostu nie słyszę całego słowa, całego zdania, które mówi inna osoba. A jeśli myślicie, że ta druga osoba was nie słyszy, możecie zapytać: halo, słyszy mnie pani? Słyszy mnie pan? Nieformalnie możecie powiedzieć: halo, możesz powtórzyć? Albo halo, nie słyszę, co mówiłeś? Co mówiłaś? Albo słyszysz mnie? Myślę, że jeszcze bardzo przydatną frazą będzie fraza: proszę mówić głośniej, albo proszę mówić wolniej. Nieformalnie możesz mówić głośniej, albo możesz mówić wolniej. Teraz znacie już bardzo dużo fraz, których możecie używać, kiedy rozmawiacie przez telefon po polsku. Na koniec jeszcze jedna ciekawa fraza, której czasami używamy, kiedy rozmawiamy przez telefon i wiemy, że nasze następne spotkanie, nasza następna rozmowa też będzie przez telefon. Wtedy mówimy: do usłyszenia, nie do zobaczenia, bo nie będziemy się widzieć, ale będziemy się słyszeć. Dlatego czasami mówimy: do usłyszenia. No dobrze, mamy to. Teraz znacie już naprawdę dużo praktycznych fraz, których używamy, kiedy rozmawiamy po polsku przez telefon. Jeśli podobają Wam się moje lekcje wideo, to na pewno spodobają Wam się też moje kursy wideo, które są dostępne na mojej stronie polishwithdorota.pl. Polecam mój kurs Smalltalk po polsku, dzięki któremu będziecie swobodniej rozmawiać z Polakami. Link jest w opisie filmu. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnej lekcji. Pa, pa!